Siemano, witam serdecznie w kolejnym rowerowym odcinku. Dzisiaj jestem w okolicach Kamienia Pomorskiego. Kilometr za Kamieniem Pomorskim, przy takim urokliwym miejscu. Jedziemy Engwe EP Pro w wersji europejskiej. Na razie go nie odblokowuję, jadę na zablokowanej wersji. Później sobie poszalejemy troszeczkę. Mój kurs to Dziwnówek. W tamtym kierunku będziemy się udawać. Jedziemy do Dziwnówka. Chcę sprawdzić sobie leśne dukty prowadzące nad morze, zobaczyć, czy jest dużo ludzi, czy jest mało. Tak sobie taka nadmorska podróż. Zobaczymy, co tam w Dziwnówku piszczy. Rowerek Engwe EP Pro 2 to wspaniała maszyna. Jest to fatbike na 20-calowych kołach o szerokości 4 cali. Powiem Wam, już nieraz to powtarzałem, te opony wybaczają bardzo duże nierówności terenu. Mimo amortyzacji tylko w przednim widelcu, z tyłu jak widzicie tu nie ma, te opony dają sobie świetnie radę. Dodatkowo te wspaniałe siodełko na elastomerach czyni cuda. Rowerek wyposażony w hamulce tarczowe, przód i tył mechaniczne. Przydałyby się hydrauliczne, bo przy tych kołach te hamowanie jest, ale hydrauliczne byłoby znacznie lepsze, ale nie jest tak źle. Jest nawet bardzo sympatycznie. Rower oczywiście jest składany z baterią tutaj w ramie. Baterię możemy doładować poprzez to gniazdo lub też po złamaniu tutaj roweru na pół, odblokowaniu bateria wysuwa się w tą stronę i możemy ją zabrać i doładować gdzieś stacjonarnie. Co jeszcze? Oświetlenie przód, tył, tak szybko wraz ze stopem. Stop też się zapala, jak naciśniecie lewy lub prawy hamulec. Choć jest tutaj na tabliczce napisane 250 W, ten silniczek kryje sobie dużo więcej mocy, co Wam pokażę w późniejszych minutach filmu. Naprawdę idzie tym rowerem poszaleć. Przerzutka tylko na tył, przerzutka Shimano, 7-biegowa, turniej. Jak na elektryka to w zupełności wystarcza. Ja generalnie praktycznie jeżdżę tylko na 7. Mamy tutaj manetkę połówkową, bardzo wygodną, słuchajcie, bo ta manetka jest, zobaczcie, nie jest tej szerokości, tylko jest szersza i dzięki temu, że tu jest taka duża powierzchnia, dłoń fajnie, sympatycznie leży i w ogóle się nie męczy na tych gripach. Manetka oczywiście, powiecie, nielegalna w Polsce, tak, nielegalna. Jeżeli komuś przeszkadza, może ją sobie ściągnąć, założyć normalne gripy i ma legalnie. Pokażę Wam takie ustawienie, jeżeli chcecie skasować dystans dzienny, bo on pamięta dystans dzienny, mimo baterię rozłączycie, wyłączycie, włączycie, pamięta Wasz ostatni trip. Jak to skasować? Bardzo prosto. Przytrzymujemy tutaj przycisk M, jest z boku taki tutaj i minus. Jednocześnie cyk i mamy skasowany licznik dzienny kilometrów i możemy nabijać kolejne. W menu, jak chcecie wejść ustawień, wchodzicie po prostu przytrzymując plus i minus jednocześnie. Jesteście już w ustawieniach. I teraz jeżeli chcecie zmienić na przykład wartość 0,1p, wciskacie M raz i przechodzicie do zmiany tych wartości. I to jest pierwsza opcja, to jest po prostu podświetlenie wyświetlacza. Ja lecę na maksymalnych. Zatwierdzamy też M tym przyciskiem z boku. Plusem lecimy dalej. Tutaj mamy kilometry lub mile. Tutaj napięcie robocze jakie jest. Tutaj nie wiem co to znaczy. Będę mówił to co wiem. 0,5 to jest taka fajna funkcja. Zobaczcie, tutaj teraz przejdźmy do ustawień. Tutaj ustawiamy sobie stopnie wspomagania i mamy taką opcję jak 1 do 5, czyli mamy od 1 do 5 stopni wspomagania. Możemy sobie zrobić od 0 do 3, czyli macie też 0, czyli wyłączacie całkowicie napęd. Mamy też 1, 3, czyli od 1 do 3. Mamy też 0,5, a ja sobie jeżdżę na 1 do 5, bo dla mnie to ustawienie jest najlepsze. Dalej lecimy 0,6p ustawienie, to jest cale, się ustawia cale. Tutaj jest 23 akurat, chociaż mamy 20, ale te opony są tak grube, że jest to właściwe ustawienie. Dalej lecimy, nie wiem co to jest. Tutaj to jest ustawienie prędkości maksymalnej roweru. W tej chwili widzicie, jest na 25 i tego nie jesteście w stanie zmienić. Da się to oczywiście zmienić. Już w poprzednim odcinku pokazywałem jak odblokować. Zaraz zresztą to pokażę. Więc ta wartość się nie zmienia. Dalej co mamy, to nie wiem. To nie wiem. To też nie wiem. Tutaj jakieś ustawienia czujnika pas. I tutaj mamy 14p, tutaj mamy amperaż. I tutaj możemy sobie zmienić, słuchajcie, amperaż. Mamy 18 fabrycznie nastawione, możemy sobie zmienić nie wiem ile. W
każdym razie jest to do zmiany, możecie sobie potestować, jeżeli chcecie. Ja jeżdżę na fabrycznych 18, dalej 40 V to jest, podejrzewam, że to jest odcięcie, poniżej tego napięcia spadnie, to nam odcina, takie zabezpieczenie baterii, to też nie wiem. Aha, to jest password 19P, to jest password, że możecie sobie zabezpieczyć hasłem, włączanie roweru. No i 0.1 wróciliśmy do ustawień podstawowych. I teraz tak, z każdego menu wychodzimy poprzez przyciśnięcie M i zatwierdzamy wtedy wartości. Teraz jak odblokować go z wersji europejskiej na wersję International? W tej chwili zobaczcie, pokażę Wam manetkę, jak naciśniemy. Ona działa w takim trybie. To jest dosłownie na 8 km teraz pokazuje, ale generalnie jak jest obciążenie, to jest 5 km na godzinę. To jest takie podprowadzanie roweru, można powiedzieć takie samo jak tutaj pod klawiszem minus. Na przykład zobaczcie, chcecie podprowadzić pod jakąś górkę, przyciskacie dłużej minus. Tu Wam zapala się taki symbol roweru i rower wciąga Was pod górę i po prostu go prowadzicie z boku, on sam wjeżdża. Fajna funkcja, fajna funkcja. Dobra, ale my nie o tym. Teraz jak odblokować w wersji europejskiej na wersję International, czyli odblokować totalnie ten rower. Patrzcie, przytrzymujemy plus i minus jednocześnie, wchodzimy do tego menu, gdzie tak jak poprzednio i teraz przez jakieś 18 sekund, 15 sekund, nie pamiętam dokładnie, teraz przytrzymujemy plus. Trzymamy tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol 100. Mówię, zajmuje to około 15 sekund, ale zaraz nam się to odblokuje. O, widzicie, mamy 100. Teraz chwilę czekamy. I M, tutaj z boku tym przyciskiem M trzymamy, zatwierdzamy wartości. I już mamy wersję odblokowaną, wersję International. Spójrzcie teraz, jak reaguje manetka. Widzicie? 48 na godzinę. I tak właśnie to wygląda. I teraz analogicznie, jeżeli chcemy wrócić do wersji EU, wchodzimy do menu plus minus, przytrzymujemy plus tak długo, czyli 15 sekund, aż pojawi się na wyświetlaczu 25. Pyk, mamy 25. Czekamy jeszcze chwilkę. O, zatwierdzamy przyciskiem M. I już mamy wersję europejską. Proszę bardzo, manetka. I znowu działa nam tak. Ja sobie jeżdżę na trybie EU, dlatego że w trybie International te stopnie wspomagania, jeszcze do tego nie doszedłem, czy da się to zmienić, ale tak jak jest ustawione, działają tak, że na jedynce jedziecie jakieś, nie wiem, 17 może kilometrów na godzinę, drugi stopień wspomagania to już jest 25 i ten rower tak się wyrywa, już to jest, bardziej ten tryb jest do jazdy już na manetce, umówmy się, a wersja europejska ma tak fajnie wystopniowiano, zwłaszcza te 5 stopni wspomagania, że na każdym stopniu jest dodawana nieco mocy i prędkości. To jest tak fajnie zestopniowane, że mi to bardzo, bardzo pasuje i powiem Wam tak, że nawet na pierwszym stopniu wspomagania w wersji EU da się jechać w ciężkim terenie, w trudnym terenie. Ja już jeździłem nieraz, fajna sprawa. Wystarczy wtedy tylko jechać na jedynce, na przykład zmniejszyć sobie przerzutkę na 4 bądź 3, w zależności od ciężkości terenu i kurde, ten rower po prostu śmiga, leci wolniutko, ale z mocą. I to jest właśnie fajne i dlatego na tym trybie będę sobie jeździł. Polecimy sobie tutaj chodniczkiem na razie, żeby nie zwalniać ruchu na jezdni. Tam zaraz się zaczyna ścieżka rowerowa, za chwileczkę, a ruchu tutaj pieszego nie ma, więc pojedziemy chodnikiem. No i tutaj zaczyna się już ścieżka właściwa i do samego Dziwnówka ścieżynką sobie polecimy. I zobaczcie, lecę sobie teraz na drugim stopniu wspomagania, prędkość 18 na godzinę. Możemy sobie troszeczkę szybciej polecieć, to 3 stopień i już lecimy około 20 na godzinę. No w sumie taka prędkość też może być, to zostawię sobie na 3. I patrzcie, jak ten rower wybacza. Idą tacy ludzie i zobaczcie, można sobie polecieć tędy bez najmniejszego problemu. Można ominąć ludzi idących środkiem. Już tak nieraz robiłem. A tu jest park dinozaurów. Byłem tutaj z dzieciakami któregoś razu. A teraz ceny są tak kosmiczne, że się tu nie opłaca wchodzić. Też przyjechaliśmy po jakimś czasie. Kurde, normalnie masakra. Nie powiem fajne, ale nie za taką kasę, żeby to zwiedzić. I wjeżdżamy do Dziwnówka. Kiedyś fajnej miejscowości. Niestety jest totalnie skomercjalizowane przez ostatnie lata. Już to nie jest tak jak kiedyś. Ale jest to nadmorska miejscowość, w której króluje bezprawie elektromobilności.
oraz innych pojazdów napędzanych. Jeździ się gdzie popadnie, można wypożyczyć hulajki z siodełkami i nikt z problemów nie robi, że to nielegalne. Jeżdżą wszędzie po ulicach i wszystko jest ok. Sam jestem ciekaw, czy dużo jest tutaj ludzi. Przejedziemy sobie przez centrum Dziwnówka i zobaczymy. No trochę aut jest, ale ludzi, tak ja widzę, to nie za bardzo. Więcej bywało kiedyś, więcej. A jeździło się tu przez lata kupę czasu. Niestety ścieżki nie ma, więc trzeba tak polecieć. Łapka w lewo i lecimy. No widzicie, łączyłem sobie pierwszy stopień wspomagania i sobie wolniutko jadę, bo jadę sobie wśród ludzi, między innymi szybciej nie potrzebuję. No tu trochę ludzi jest. Tutaj nie dziwi nikogo widok takiego roweru, bo tutaj jeżdżą takie podobne i różne wynalazki. Do tego jest stworzony ten rower, żeby jeździć właśnie w takim terenie. I zobaczcie, teraz nastawię sobie pierwszy stopień wspomagania. A to już Wam pokazywałem, że on tak wolniutko sobie jedzie, ale możemy sobie teraz, nawet tutaj, nawet tak zwolnię i ruszam na najwyższej przerzutce, on daje mi tyle mocy, żeby osiągnąć tą prędkość 13 na godzinę, 13-14 i sobie fajnie śmigamy. O tym mówię, że nawet w ciężkim terenie możecie sobie jechać tak wolniutko, bo on i tak tyle mocy daje, że jest wystarczająco, żeby łatwo Wam się pedałowało. No, jestem w połowie drogi, w połowie drogi leśnej, w połowie leśnej drogi nad morze. Tam już jest Bałtyk. Zaraz tam może podejdziemy, zobaczymy, albo gdzieś tam dalej będzie. Nie, jest gdzieś jakiś taras widokowy, o ile pamiętam. Tak, jest taras widokowy, tam podejdziemy. No, zobaczcie, takie wzniesienia jak są, ja sobie wolniutko lecę, zobaczcie, na jedynce cały czas. I zobaczcie, wolniutko sobie pedałuję, on podjeżdża. Bez najmniejszego problemu daje tyle mocy, ile potrzeba, żeby właśnie podjechać, nie? Rewelacyjna sprawa, rewelacyjna, strasznie mi się to podoba. Dużo ten rower też wybacza, zobaczcie, o taki podmokły teren, ja sobie normalnie mogę wjechać. Ja nie czuję żadnej różnicy jak jadę. Tylko odgłos klamkania takiego, jak jedziecie po mokrym. No, proszę bardzo. Normalnym rowerem już Wam jeździ na wszystkie strony kierownica, a tutaj naprawdę jest fajne. No są to opony, nie ukrywajmy, użyć się tego słowa, offroadowe, z klockami. Trzymają się gruntu jak trzeba. No tu macie lepsze przykłady, zobaczcie. Sobie wjadę normalnie w kałużę wolniutko. I zobaczcie, przejeżdżam normalnie, nie chcę za szybko, bo sobie nogi ochlapię. Ale jedziecie po błocie. Bez żadnej spiny. Chodźmy zobaczyć, ile ludzi jest. No, trochę jest, ale nie za dużo. Fajny nadmorski teren, cieplutko, elegancko. Podoba mnie się. Ale polecimy troszeczkę dalej jeszcze. Tam dalej był taki taras widokowy, gdzie będzie można fajnie morze zobaczyć. Tu mamy troszeczkę piaskowo. No, tu jest zejście na ten. Jedźmy sobie po tym piasku. Teraz nie wiem, gdzie lepiej jechać. Czy tu, czy tu. Drugi stopień wspomagania. 17 na godzinę. Szybciej mi nie potrzeba. Znowu sobie wjadę. Ja lubię wjeżdżać w takie miejsca, bo zwykłym rowerem bym tu nie wjechał. Czuć tę moc. Słuchajcie, znaczy moc, w sensie kół moc, nie? Że jest moc jazdy po ciężkim terenie. Do roweru fata, do tego trzeba się przyzwyczaić, bo jeżdżąc zwykłym rowerem, a ja dużo jeździłem, człowiek jest przyzwyczajony do tego, że musi mieć troszeczkę inne nawyki. Właśnie omijanie jakichś dziur, omijanie kałuż. Troszeczkę i tak jak ja wjeżdżam w jakieś kałuże tak lekko skrzywioną kierownicą, tak wiecie, że skręcam, to się boję, że się wywalę, a tu nic takiego nie nastąpi, dlatego trzeba troszeczkę zmienić sobie przyzwyczajenia i bardziej się otworzyć. Tutaj jest taki taras widokowy, rower tu rowery, a ja przyjechałem tu patrzeć na rowery, tylko drzewa przeszkadzają. O, i tutaj widać Bałtyczek. Wózeczek ktoś ma. No, całkiem sympatycznie. Nie wiem, jakoś mi się tak nie chce schodzić na te jeziora, na te jeziora, nad wodę nie chce jakoś mi się tak schodzić. Nie wiem czemu.
Jakoś może do mnie nie przemawia, wiecie, może dlatego, że za dzieciaka tyle tu jeździłem. No ale generalnie fajnie jest. Lubię z dziećmi nad morze jechać, poszaleć w falach. Jakoś tam wtedy czuję tą energię od młodych dusz. Dobra, lećmy dalej, bo mam niedosyt 13 km. A w ogóle słuchajcie, już przejechałem, zobaczcie, 244 km tym rowerem, bo ja jeżdżę nim do pracy. Jak jest ładna pogoda, jeżdżę nim do pracy i sobie chwalę. Mam 14 km w jedną stronę. Powiem Wam, rewelacja. Od samej chaty praktycznie pod samą pracę mam ścieżkę rowerową, więc czemu by nie skorzystać? Ciekawy jestem w zimę, jak się będzie nim jeździć. Znaczy wiem, jak się będzie, bo pierwsza moja jazda w ogóle na tym modelu była w zimę. Zakochałem się wtedy w nim jak cholera. Jak już wiecie, wcześniej chorowałem na fata. No i w końcu doczekałem się swojego. I chyba będę nim jeździł non stop, kurde. No, nie chce mi się innymi rowerami jeździć, słuchajcie. Naprawdę nie chce mi się. Tak fajnie mi się nim jeździ. Jak mam się teraz przysiąść na zwykły rower, no inna kultura jazdy. Inna. Gorzej. Nie oszukujmy, to użyć tego słowa. Gorzej się jeździ zwykłym rowerem niż tym. Przynajmniej dla mnie. Wreszcie jestem na kawałku, gdzie nie ma w ogóle ludzi. No, patrzcie, jak pusto jest tutaj. Warto podjechać samochodem gdzieś tam i po prostu przez las sobie przejść i sobie zejść tutaj. Jest luksusowo. Jakby luksusowo. To mi się podoba. I takie plaże to ja lubię, kurde. Ktoś mi zarzucił, że robię recenzję bardziej, żeby sprzedać, niż pokazać jego wady. Dobra, to dzisiaj zajmiemy się wadami i zaletami tego roweru. Zacznijmy od zalet. Zalety oczywiście grube opony. To jest po prostu petarda. 24-calowej szerokości o klockowym bieżniku. Jak już wcześniej powiedziałem i podniecałem się nimi, tak powiem i teraz. Dużo wybaczają. Naprawdę można jeździć w cięższym terenie, po błocie, po piachu sypkim. Oczywiście bez przesady, no takim kopnym jak tu na plaży to raczej nie pojeździmy. Ale naprawdę dużo wybaczają. Jeździ się wygodnie, lekko. Szerokie siodło, które tutaj jest bardzo wygodne, choć nie na moją pupę, że tak powiem, ponieważ siodełka dobiera się bardzo indywidualnie, ale i tak jeździ się wygodnie. Nie boli dupsko po dłuższej jeździe, ale no to jak mówię, bo szerokość kości kulszowych, tak, jest dopasowana nie dla mnie. Ja mam swoje siodełko dopasowane. Też mnie dupa boli, ale po dłuższym dystansie. Natomiast to może dla innej osoby być bardzo wygodnym siodełkiem. Jest na elastomerach, więc naprawdę jest świetne. Następna zaleta to chwyty. Są bardzo ergonomiczne. Jak już mówiłem, prawa jest szersza od tej lewej. Nie jest to takiej samej jak w innych rowerach odległości, gdzie ta manetka była dzielona faktycznie na pół i było to niewygodne. Tutaj jest szeroko, łapa szeroko leży na tym, w ogóle się nie męczy. Tak jak ja mam problemy, zawsze jak jeżdżę na rowerze, drętwieje mi prawa dłoń, zwłaszcza kciuk. Tutaj tego efektu nie ma. Nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie ergonomia tego chwytu właśnie taka jest. Zaleta, bateria wymienna, chowana. Można ją ładować na rowerze, jak i poza rowerem. Można sobie wyciągnąć w łatwy sposób. I te baterie też są w łatwy sposób do dostania. Są po prostu zamienne. Są zamienne części, styki, całe opakowania. Wszystko możecie dostać oczywiście u Chińczyków bez żadnego problemu. Łańcuch KMC, czy jak nam się mówi, świetnie się sprawdza tutaj. Bardzo dobrej jakości. Bagażnik bardzo solidny o nośności 25 kg. Oświetlenie bardzo wydajne. Możecie zobaczyć sobie na jednym z moich filmów, jak prezentowałem to oświetlenie. Jeszcze pewnie nieraz pojeździmy, bo mówię, do pracy jeżdżę tym rowerem, to będę też jeździł i coś kręcił dla Was, żeby pokazać Wam, jak ten rower się sprawuje. A właśnie, do pracy, no rewelacyjna sprawa. Po 12 godzinach, jak siadam na rower ostro zmęczony, ten rower sam jedzie, sam mnie prowadzi. I o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Nie każdy buduje formę. Nie każdy, kurde, chce jeździć jakoś sportowo rowerem, tylko po prostu używać go użytkowo, jeżdżąc do pracy. Chociażby tak jak ja. Przerzutka turnej. Nie jest jakichś górnych lotów może, ale działa perfekcyjnie. Fajnie zmienia się biegi. Ja jeszcze w ogóle jej nie regulowałem. Pozycja na rowerze jest bardzo wygodna. Kurczę, słuchajcie, i te szereg regulacji, podnoszone siodełko, wiadomo, to standard. I kierownica jest też podnoszona. Ja w tej chwili nie podniosę, ponieważ mam założoną sakwę i ona mi ogranicza ten ruch, ale wierzcie mi, można ją podnieść o tyle. Co dla mnie już jest za wysoko. Ja jeżdżę na minimalnym i dla mnie jest idealnie w tym momencie. Na tym rowerze może jeździć zarówno dzieciak, jak i starszy.
co możecie zobaczyć na jednym z poprzednich moich filmów, gdzie córka moja jeździła. Następna zaleta, całkowicie składany rower. Tutaj składane pedały, wszystko jest na pół łamane, kierownica też, to pokazywałem w poprzednich materiałach. Dobra, przejdźmy może do wad. Pierwszą wadą to jest na przykład brak wbudowanego brzęczka, sygnału. Ja przyzwyczajony jestem do elektronicznych sygnałów. Mamy tutaj zewnętrzny taki zwykły dzyndzek, to jest taka mała wada generalnie. Ja go tutaj nie mam, bo oczywiście zapomniałem założyć. Mam go w domu, dostałem razem w Engwe, przyszedł w kartonie, leży do założenia. Muszę założyć. Wy też zakładajcie, bo to się bardzo przydaje, no i prawnie też musicie go mieć. Pamiętajcie. Wadą kolejną to są jego hamulce. Są tutaj co prawda hamulce tarczowe, ale mechaniczne. Przy takim kolosie, przy tak dużych oponach, no rower hamuje, ale nie jest to jakaś rewelacja, że tak powiem. Przydałyby się tutaj hamulce hydrauliczne. Możecie taki upgrade sobie oczywiście zrobić później, ewentualnie tak jak ja będę robił, bo ja komplet mam hamulcy hydraulicznych, leży kilka lat u mnie, Shimano hamulce, więc sobie tutaj założę. To nie jest tak, że te hamulce są do dupy. Nie, rower hamuje, ale no, mógłby lepiej hamować, bo jednak tutaj jest masa. No, następna wada, to nie wiem, czy to jest wada, taka wada, bo chodzi o wagę. Rower, nie ukrywajmy tego, jest ciężki. Tam ludzie, niektórzy mi zarzucali w komentarzach, że wciągnij taki rower na 5. piętro, nawet jeżeli on jest składany. Okej. W takim wypadku ten rower nie jest dla takiej osoby. No nie ukrywajmy tego, jeżeli ktoś mieszka na 4. piętrze bez windy, to nie polecam takiego roweru, ponieważ on jest po prostu za ciężki, żeby drapać się nim po schodach. Co innego jak macie windę, bo możecie go złożyć, co też, no, po złożeniu też ten rower waży. Jak wy nawet wyciągniecie baterię, to niewiele mniej waży. Także jest to rower dla ludzi bardziej, którzy mieszkają albo w domku, albo mają jakiś garaż, albo mają możliwość właśnie, mieszkając w bloku, przechowywać ten rower w piwnicy, tylko wiadomo, że w takich miejscach to kradną takie rowery. Ale to wszystko zależy od danej osoby, gdzie mieszka. Po złożeniu ten rower, jak mówię, też waży. Jest to jego zaleta, ale no właśnie wadą jest ta jego waga, że drapnąć ten rower do góry i wsadzić do samochodu, no to jest pewien wysiłek, więc musicie się z tym liczyć, jeżeli chcecie kupić taki rower. Ale no zaletą tego właśnie, że mimo, że jest ciężki, jest składany. Jakoś sobie ten rower wsadzicie do tego samochodu, jakby on nie był składany, no to zapomnijcie. Musicie jakieś bagażniki rowerowe albo coś takiego. No ale jak mówię, to jest indywidualna preferencja, co kto lubi. Ja na przykład nie mam z tym najmniejszego problemu, chociaż no ja nie muszę składać tego roweru. Nie muszę, ale zawsze składam, dlatego że jak ja jeżdżę, to ja mam z tyłu w samochodzie, chociaż mam busa, mam złożony też kajak i ten rower w całości mi się nie mieści, więc za każdym razem ja go składam. Pokażę Wam to dzisiaj, w ogóle jak właśnie będę go pakował, jak go się właśnie pakuje. To jest kwestia odpowiedniego chwytu i nie na kręgosłup, tylko po prostu całym ciałem i łatwo wtedy się go podnosi. Dużo łatwiej niż właśnie używając kręgosłupa i tak z dołu podnosić. Nie? Tak nigdy nie róbcie. A teraz poruszmy kwestię legalności. Czy ten rower naprawdę jest legalny? Bo jak wiecie, możecie sobie zmienić, zablokować go na tryb EU. Wtedy macie zablokowaną prędkość na 25 km na godzinę. Macie co prawda manetkę. Manetkę możecie sobie zdemontować. Jeżeli chcecie tak bardzo być legalni, możecie ją zdemontować, zmienić sobie grypy. Nie macie manetki, wtedy nie ma problemu. Pozostaje tylko kwestia mocy silnika. W przepisach jest, że silnik ma mieć moc maksymalną 250 W, maksymalny voltaż 48 V. Co do voltażu, nie ma co tu ukrywać, wszystko się zgadza, jest legalnie. Ale co do watażu, może być troszeczkę inaczej. Ustawodawca nie do końca wie, o co chodzi w silnikach rowerowych, bo no nie można powiedzieć, nie ma w ogóle silników o jakimś tam watażu. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że możecie mieć silnik tak zwany 250 W, ale możecie wsadzić tam sterownik, który da moc 500 W w ten silnik i ten silnik będzie miał 500 W. Naprawdę bez szkody dla niego. Jeszcze raz powtarzam, silnik nie ma mocy. To sterownik daje moc temu silnikowi i od niego zależy, ile ten silnik ma mocy. Taka jest prawda. Ale słuchajcie, jeżeli tak bardzo chcecie być legalni, no to możecie ten silnik skryzować do mocy 250 W. On ma możliwość w sterowniku zmiany amperażu podawanego na silnik, maksymalnego amperażu. Standardowo on ma 18. 18 amper, no to nie ukrywajmy, to nie jest 250 W.
Żeby ten silnik miał 250 W, musielibyście zmienić tych oryginalnych 18 A, powiedzmy na 5-6 A i to będzie wtedy ok. Wtedy będziecie mieli w pełni legalny rower. Ściągając manetkę, zmieniając amperaż, macie legalny rower zgodnie z przepisami. I nie mówcie tego, że nie może tak być, bo możesz w każdej chwili sobie zmienić i to jest dalej rower nielegalny. Gówno, prawda, słuchajcie. Wszystkie fabryczne rowery, które mają tak zwane 250 W i 48 V, nie mają manetki, one są zablokowane elektronicznie, bo jak mówię, no kuźwa, silnik nie ma mocy, moc daje mu sterownik i to od sterownika zależy, jaką będziecie właśnie moc. Ja to cały czas powtarzam. Fabryczne rowery są skryzowane elektronicznie. Wy możecie zrobić dokładnie to samo. Tam wy myślicie, że policja was złapie i weźmie na stację diagnostyczną i sprawdzi możliwości zmiany. Słuchajcie, nawet fabryczny rower możecie sobie odblokować. Macie jakieś... Ja mam EV, na przykład rower EV na 36 V. On ma wszystkie te TIF-y, kurde, te certyfikaty i te sprawy. Wystarczy tylko zmienić sterownik. I już będę miał rower nielegalny. On ma 250 W, ale wsadzę sobie sterownik, który by tam miał 300-400 W i będę miał nielegalny. Także możecie w każdej chwili zmodyfikować każdy rower, więc to jest totalna bzdura. Jak ktoś mi mówi, że musi być na stałe zablokowany. Nie ma takiego czegoś. A jeżeli nadal się boisz legalności tego roweru, no to widocznie ten rower nie jest dla Ciebie. To jest dla ludzi odważnych. Zobaczcie nadmorskie tutaj, gdzie teraz jestem, nad morzem. Tutaj jest pełno nielegalnych pojazdów. Czy to elektrycznych, czy zwykłych, mięśniowych na pedały, że tak powiem. Ludzie jeżdżą wszędzie, po ulicach, po chodnikach. Te hulajnogi, co są takie na przykład siodłami, one mają dużo więcej mocy niż 250 W. Wszyscy jeżdżą, nikt nie ma z tym problemu. To jest Polska. To jest Polska po prostu, nie ma się czego bać, tylko oczywiście wszystko trzeba z głową robić. Nie jeździć wśród ludzi jak debil, jak wariat, albo po ulicach z 50 na godzinę. No bo od takich rzeczy właśnie są później kłopoty, zmieniają przepisy i w ogóle. Zobaczcie ten bezsens w przepisach, jaki jest na przykład. Ja nie mogę mieć manetki i muszę jechać 25 na godzinę. A hulajnogi mają manetki i mogą jeździć więcej niż 25 na godzinę. Ja jadę 25 na godzinę ścieżką rowerową, a kolarz mija mnie 40 na godzinę. No, absurdów, tych przepisów jest wiele, więc stosowanie się do tak absurdalnych przepisów dla mnie jest po prostu śmieszne, ale to jest moje zdanie, ja oczywiście do tego Was nie namawiam, każdy ma swój mózg i myśli i wie co robi. A jeśli jednak zdecydowałeś się zakupić taki rower, no to mam dla Ciebie, słuchaj, rabacik w wysokości ponad 300 zł. Link jest oczywiście w opisie filmu. Jeżeli zdecydujesz się na zakup tego roweru, to masz 300 w kieszeni. Wysyłkę macie gratis oczywiście. Firma wysyła MW gratis ten rower do Was i przychodzi bardzo szybko, ponieważ przychodzi z polskich magazynów. Ja ten rower dostałem po 2 dniach. Tak szybko przyjeżdżał do mnie. Zdziwiony byłem, że tak szybko może przyjść rower. Naprawdę. Zajrzyjcie sobie w opis filmu. Zajrzyjcie też na moją stronę marcinmarcin.pl. Tam w dziale pod stronie rabaty sklep, tam są aktualne rabaty, jakie dostaję od firm dla Was, żebyście mieli taniej. Naprawdę zajrzyjcie, bo warto, ja tam staram się to odświeżać co jakiś czas, bo co jakiś czas wpadają do mnie różne oferty i ja tam właśnie dla Was zamieszczam, także serdecznie zapraszam. Patrzcie, ja to jest z cyklu, jestem hardcorem, też tak wchodzę. Kurde, ale bym sobie poskakał w tych falach. Fajne fale. Dobra, korzystając z tego, że jesteśmy, że tak powiem, na offroadzie, czyli na publicznej drodze, odblokowałem rowerek i pokażę Wam teraz, o co mi chodzi z tymi stopniami wspomagania. Tutaj można na offroadzie poświrować sobie, nie? Tutaj można, bo wiecie, pamiętajcie, zawsze przy ludziach trzeba zwalniać, nie świrujcie, zwalniajcie, bo to wiecie, różnie bywa. Na trybie International ten rower jest bardziej agresywny. Nawet jak startuje, zobaczcie, z mniejszej prędkości, to aż silnik słychać, on się tak wyrywa, ale też osiągacie 14 na godzinę, ale jak włączy drugi stopień, zobaczcie, od razu się wyrywa na 24, 25 i już czuję, że odcina. A jak dam nawet trójkę, to już zobaczcie, co się dzieje. To już jest szałpał normalnie i na tych dziurach to świetnie sobie radzi. Ale to jest prędkość już taka, kurde, kosmiczna, że ja pierdzielę. A jestem dopiero na trzeci. Przy 31 odcina, nie?
No i oczywiście manetka. Odkręcacie manetkę i tu już macie pełną moc tych 18 amper. Pamiętam, że jeszcze można podnieść te ampery. Tylko pamiętajcie, wszystko róbcie z głową. Patrzcie, piach, nie piach. Teraz Wam pokażę, jakie są prędkości na poszczególnych stopniach. Ja mam ustawione akurat od 1 do 5 bez zera, bo zera nie mam. Znaczy tak sobie ustawiłem, bo można ustawić, jak Wam pokazywałem na początku. No, ale pokażę Wam wersja odblokowana, czyli International. Lecimy teraz na drugim stopniu wspomagania. Pierwszy widzieliście, na pierwszy to jest... Dobra, przyhamuję, żeby Wam pokazać. Pierwszy stopień, nas wspomaga. 15 na godzinę. W sumie też może być. Drugi stopień. Od razu czuć kopnięcie w dupę mocy. No tak 24 do 25, tak można powiedzieć. Trzeci stopień, no to już też czuć od razu kopnięcie mocy. 31. Czwarty. Tu już czuć kopnięcie mocy, nieco słabsze, ale idzie dalej. Już nogi uciekają. To co będzie przy piątym? 38. No i piąty. Straszny wiatr jest dzisiaj. 46, 47, no. Teraz manetka od razu. Żeby się nie rozpędzać znowu od zera. Straszny podwiat wieje strasznie, więc 39 osiąga na samej manetce. Powiem Wam, że ta prędkość już jest, kurde, o 40. Spoko. Ale nie szalejmy. Ja zawsze to takie jeżdżę w granicach 25 na godzinę i to mnie wystarcza. No i dobra, wyjeżdżamy z Dziwnówka. Koniec tego pięknego. No i dobra, przyjeżdżamy. Słuchajcie i pedałki sobie. Jeden pedał. Drugi pedał. Kluczyk wyciągnę. Teraz tak. Tu sobie odblokowujemy. Tu sobie odblokowujemy. To możemy złożyć. Siap. Jednym ruchem złożyć. Tu jest taka podpóreczka. Tu już nam rower stoi i możemy go wsadzić do auta. O, to sobie zabezpieczam, żeby mi w kajak nie uderzył. To raz. Druga sprawa tu. O. Tutaj mam ekspandery i sobie. Dobra, najpierw ten. O, i tak to wygląda elegancko. Tutaj trzymałem baterię. Takim widzicie, żeby się nie upukiwała. O, tutaj teraz widzicie. Nie jest to jakaś filozofia, słuchajcie, żeby zapakować ten rower. Tylko mówię, no waga, musicie się z tym liczyć. Dobra, będziemy kończyć. Pamiętajcie, opis filmu albo moja strona marcin.pl w dziale, w zakładce rabaty sklep, tam znajdziecie aktualne promocje, a ten rowerek możecie kupić 300 zł taniej, korzystając z mojego kodu rabatowego. Wszystko znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia.